twój umysł podsuwa ci różne, naprawdę trudne myśli, na przykład nie powinnam, nie mogę, nie zasługuję, nie powinnam odzywać się, bo inni mnie ocenią, nie zasługuję na to, żeby być dobra, doceniona przez innych. Jeżeli tak, to zostań, a ja pokażę ci dzisiaj, jak pracować z twoimi trudnymi myślami. Nazywam się Paulina Danielak, jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i psychologiem sportu. Dzisiaj opowiem ci, jak użytecznie pracować ze swoim wewnętrznym krytykiem. Wszystkie trudne myśli, które pojawiają się w twojej głowie, nie są tam bez przypadku. To, czego uczymy się od siebie, uczymy się od naszych opiekunów. A więc dziecko rodzi się jak biała karta. Nie wie nic o świecie, o innych, ani o sobie. To, jak będę o sobie myślała, zależy od tego, co słyszałam od mojego otoczenia i czego uczyłam się, obserwując innych. To, czego uczymy się o sobie, o świecie i o innych, tworzy nasze przekonania. Na tej podbudowie często słyszymy w naszej głowie różnego rodzaju zasady, reguły. Na przykład muszę, zawsze powinnam być, nie należy, nie mogę, zawsze będę, inni ludzie są, świat jest. To całkowicie naturalne, że każdy z nas ma takie przekonania, ale bardzo ważne jest, aby być świadomym i zauważać, kiedy nasz umysł wsadza nas w klatkę tych przekonań. Dzięki temu możemy żyć bardziej świadomie i budować nasze życie takie, jakim chciałybyśmy, aby było. Pierwszym krokiem do wyjścia poza klatkę naszych przekonań jest identyfikacja, a więc zauważenie tego, co robi nasz umysł. Po pierwsze, wyobraź sobie, jak wygląda ten wewnętrzny krytyk, ten głos, który mówi ci, że czegoś nie możesz, nie powinnaś, że coś należy. Zwizualizuj go sobie, możesz go narysować, wyobrażać sobie, jak on by wyglądał. Jeżeli już wiesz, jak wygląda twój krytyk, możesz od niego się trochę oddzielać. Zapisz na kartce, jakie myśli podsuwa ci, co powinnaś, co musisz, czego nie możesz, a potem zastanów się, czy te wewnętrzne zasady naprawdę są dla ciebie użyteczne, czy budują twoje życie, czy sprawiają, że żyjesz pełnią. Jeżeli nie, to za chwilę przejdziemy do kolejnego kroku. Teraz, kiedy masz już zapisane swoje myśli, zauważ je z szerszej perspektywy. Zobacz, co możesz innego przy nich robić. Kiedy pojawia się trudna myśl, jak reagujesz? Zamykasz się w sobie, stajesz się mniej rozmowna. Zastanów się, jak inaczej chciałabyś działać przy tej trudnej myśli. Zacznijmy od zauważenia twojego wewnętrznego krytyka. Wyobraź sobie, jak on wygląda. Jaki ma głos? Kiedy podpowiada ci te trudne myśli w twojej głowie, to jak on by wyglądał? Jakby mówił? Co by robił? Możesz go narysować lub zwizualizować w twojej głowie. Jeżeli już to zrobisz, to zapisz na kartce wszystkie trudne rzeczy, które ci podpowiada. Zapisz to, co on mówi ci, co musisz, co powinnaś, czego nie możesz, co należy robić i jaka zawsze będziesz. Zauważysz wtedy, jakie zasady i reguły podsuwa ci, a czego ty słuchasz. A teraz zobacz, jak ty reagujesz, kiedy twój krytyk zbliża się do ciebie, siada obok na przykład i mówi te wszystkie trudne słowa. Zobacz, co dzieje się z tobą, jak ty reagujesz. Może garbisz się, przestajesz być rozmowna, rezygnujesz z czegoś, czegoś unikasz. Zapisz wszystkie swoje trudne działania. Jeżeli już zidentyfikowałaś swoje trudne myśli, zapisałaś je, a także zauważyłaś, co się dzieje, kiedy jesteś przy nich, w jaki sposób się zachowujesz, to pomyśl teraz o tym, jak chciałabyś działać. Jak chciałabyś funkcjonować, w co się angażować. Zauważ, że krytyk może rozmawiać w tle. Może mówić ci trudne rzeczy, a ty nadal możesz angażować się w to, co dla ciebie ważne. Jak na przykład grające radio. Zauważ, że czasami jakaś muzyka leci w tle, a ty angażujesz się w codzienne zadania. Wykonujesz swoją pracę, rozmawiasz z bliskimi i wcale nie musisz słuchać tej muzyki. Zauważ, czy mogłabyś tak samo zadziałać przy trudnych myślach. Sprawdź, czy mogłyby lecieć w tle, kiedy ty będziesz robiła to, co byś chciała. Twój umysł został stworzony do tego, aby przewidywać trudne, najgorsze czasami rzeczy. W taki sposób ukształtowała go ewolucja. W toku naszego rozwoju przeżywały te osoby
które były nastawiane na zauważanie potencjalnych zagrożeń. Kiedy żyliśmy jeszcze w jaskiniach, wszystko mogło nam zagrozić. Wszystko mogło odebrać nam życie. A więc przeżywały te osoby, które częściej monitorowały i zauważały niebezpieczeństwa. To, co robi teraz Twój umysł, te wszystkie trudne myśli, które Ci podsuwa, to spadek po naszych przodkach. Tak naprawdę dzisiaj nie jest to dla nas tak użyteczne. Sprawdź właśnie przy tym, czy mogłabyś podziękować swojemu umysłowi za to, co on robi, że przewiduje najgorsze, podpowiada Ci najtrudniejsze rzeczy, a jednocześnie zaangażować się w ważne dla Ciebie działania. Zapraszam Cię teraz do ćwiczenia, które pozwoli nam połączyć te umiejętności. Zauważyć Twoje ciało oraz Twoje trudne przekonania. Zacznij od zauważenia siebie w przestrzeni, w której siedzisz. Weź wdech nosem i dłuższy wydech ustami. Możesz delikatnie poruszać się, aby zobaczyć, jak czujesz się w tym miejscu. Zrób jeszcze jeden świadomy i miękki oddech. Przywołaj jakieś trudne przekonanie, trudną myśl, coś, co podpowiada Ci Twój wewnętrzny krytyk, a co bywa dla Ciebie bolesne. Naprawdę zauważ teraz tę myśl i zobacz, co dzieje się z Twoim ciałem, kiedy jesteś bliżej tej myśli. Zauważ, czy garbisz się, napinasz. Jeżeli tak, to która część Twojego ciała jest bardziej napięta? Naprawdę teraz bądź przy tym przekonaniu i zobacz, co dzieje się w Twoim wnętrzu. A teraz wyobraź sobie ruch przeciwny, który mogłabyś wykonać, kiedy pojawi się ta trudna myśl, kiedy krytyk przyjdzie i będzie mówił Ci te wszystkie nieużyteczne sformułowania. Co mogłabyś zrobić? Może wyprostować się, wziąć głębszy oddech. Zauważ, jak chciałabyś wykonać ruch przeciwny. Ja prostuję się, wyciągam głowę, może delikatnie się uśmiecham. Zobacz, jak teraz się czujesz, kiedy wykonujesz ten przeciwny ruch. Zauważ, jak zmienia się Twoje odczucie w ciele, co dzieje się z tym przekonaniem. Chciałabym, abyś przez ten tydzień codziennie trenowała ten przeciwny ruch. Prostuj się świadomie, jeżeli tego chcesz. Weź głęboki oddech. Możesz się przeciągnąć, poruszać. Za każdym razem, kiedy Twój umysł będzie podpowiadał Ci trudne rzeczy, wykonaj ten przeciwny ruch. Jeżeli w tym tygodniu Twój krytyk będzie pojawiał się obok Ciebie i znowu będzie podpowiadał Ci te trudne rzeczy, to sprawdź, czy możesz zauważyć go, wyobrazić sobie, jak wygląda, powiedzieć mu: dzięki krytyku, ale teraz to nie jest dla mnie użyteczne, więc angażuję się w to, co dla mnie ważne. Przy tym możesz wykonać przeciwny ruch, wziąć głęboki oddech i zauważyć siebie. Dziękuję za Twoje zaangażowanie, otwartość i obecność. Do zobaczenia w kolejny poniedziałek.